Partytury utworów Fryderyka Chopina niemal natychmiast po ich publikacji były wnikliwie recenzowane w prasie. No, praktyka dziś zupełnie nieznana. Dzieła Chopina oceniali zarówno entuzjaści nowej muzyki romantycznej, na czele na przykład z Robertem Schumannem, jak i jej zagorzali wrogowie, stronnicy klasyczno-wiedeńskiej frakcji konserwatywnej. Do tej drugiej grupy należał m.in. wpływowy austriacki literat i krytyk muzyczny Ludwik Rellstab. Rellstab zapisał się w historii muzyki jako autor 7 wierszy, na podstawie których 7 genialnych pieśni skomponował Franciszek Schubert, które potem stworzyły trzon słynnego łabędziego śpiewu. To także Rellstab popularnej sonacie Cis-moll Beethovena, 5 lat po śmierci wiedeńskiego klasyka, nadał cokolwiek absurdalny przydomek sonata księżycowa, a precyzyjniej sonata księżycowego światła. W styczniu 1834 roku Rellstab, pełen jak najgorszych intencji wobec Chopina, recenzował zbiór jego 12 etiud op. 10. I wśród wielu nieprzychylnych opinii podzielił się też z czytelnikami również taką refleksją. No, jeśli pan Chopin napisze dzieło cud, jakiegoś nowego Don Juana, albo Fidelia, albo Eroikę, albo beethovenowską sonatę Cis-moll, będziemy go tak podziwiać, że zabraknie języka dla wyrażenia naszych uczuć. Dokąd jednak płodzi potworki, takie jak wyżej wymienione etiudy, które pokazywałem wszystkim moim przyjaciołom, zwłaszcza pianistom, ku ogólnemu rozbawieniu, dotąd będziemy się z nich śmiać. No, sarkastyczny Rellstab powołał się więc na sonatę księżycową. Co jest zabawne, bo kiedy pisał te słowa, to Chopin najprawdopodobniej pracował już nad Fantaisie impromptu Cis-moll, którą niektórzy uważają za odpowiedź na księżycowe arcydzieło Beethovena. Panie Marku, dlaczego według pana Chopin nie zdecydował się wydać Fantaisie impromptu? Co więcej, zaliczył ten utwór do dzieł, którego przyjaciel Julian Fontana, przyjaciel, kopista, po prostu miał spalić. Nie wiemy tego z absolutną pewnością. Są takie dwie główne hipotezy. Pierwsza z nich mówi, że Chopin napisał ten utwór na wyłączność dla baronowej d'Este, której ofiarował rękopis i chciał po prostu pozostać lojalny w stosunku do baronowej. Druga hipoteza głosi, że Chopin zorientował się tuż przed wydaniem utworu, że jest on bardzo podobny do motywu czołowego z utworu o tytule Impromptu Ignaca Moszelesa, który został dosłownie parę tygodni wcześniej wydany przez jego wydawcę Schlesingera w Paryżu i z tego powodu cofnął swoje pozwolenie na publikację tego utworu. Postać Moszelesa, wtedy sławnego, bardzo jest dziś raczej zapomniana. A czy to jego rzekomo splagiatowane impromptu zachowało się? Na szczęście się zachowało. I dzięki temu możemy z pewnością uznać, że o żadnym plagiacie nie może być tak naprawdę mowy. Zresztą możemy sobie porównać te motywy, one są faktycznie podobne. To był Chopin, a teraz Moscheles. Nie da się zaprzeczyć, podobieństwo jest. Tak, ale tam, gdzie średnio utalentowany Moscheles trochę w istocie buksuje w miejscu, to Chopin z kolei z początkowego motywu od razu rozwija bardzo dramatyczne i szeroko zakrojone śpiewne frazy, co powoduje, że właściwie od pierwszego przesłuchania motyw czołowy Fantaisie impromptu bardzo mocno zapada nam w pamięć. Wspominał pan, że manuskrypt kompozycji do baronowej d'Este z 1835 roku nie miał tytułu. No to skąd się wzięła nazwa Fantaisie impromptu? Nazwa została nadana przez Juliana Fontanę, wydawcę pośmiertnych dzieł Chopina, i był to pierwszy utwór wydany przez niego jako opus 66.
Trzeba tutaj może nadmienić, że ostatni opublikowany za zgodą Chopina i przez Chopina utwór nosił opus 65 i była to sonata na wiolonczele i fortepian w tonacji g-moll. Rozumiem. Czyli nie wiemy, jak sam Chopin zatytułowałby ten utwór. Nie wiemy tego, ale wydaje się bardzo mało prawdopodobne, by było to zestawienie słów fantazję impromptu, bo fantazja jest dla Chopina utworem dużych rozmiarów, jest utworem skomplikowanym, jest utworem złożonym. Żeby wymienić inne jego utwory o tym tytule, na przykład Fantazję F-moll op. 49 czy Poloneza Fantazję op. 61. Tymczasem tutaj mamy formę tak naprawdę bardzo prostą, wręcz miniaturową moglibyśmy powiedzieć. A no to niech pan powie coś więcej o tej formie. Mamy tutaj tak naprawdę formę ABA, czyli formę repryzową i polega ona na zestawieniu dwóch takich prostych idiomów muzycznych, z których pierwszy jest taką burzliwą etiudą w tonacji cis-moll. I mamy następnie nokturn w des-dur. Piękna melodia, prosta, podana sotto voce, czyli półgłosem. Niby proste, a w swojej prostocie genialne. Genialne. Wydaje się, że jest to w pewnym sensie trochę zbieżne, jeśli chodzi o pomysł i zakomponowanie do impromptu Franciszka Schuberta, ale wydaje się bardzo mało prawdopodobne, żeby Chopin tak naprawdę znał te utwory w latach 30. XIX wieku, ponieważ nie były one jeszcze popularne i tak znane, jak są obecnie. Natomiast widać w tym utworze bardzo dużą zbieżność z innymi utworami Chopina, trzema późniejszymi o właśnie tytule impromptu. I również ich forma jest bardzo podobna, więc ten kierunek, można powiedzieć, nazwy, jeśli chodzi o impromptu, na pewno ma swoje uzasadnienie. Pewną rzeczą, która wyróżnia natomiast fantazję impromptu od strony pomysłu muzycznego, to zakończenie, gdzie Chopin po burzliwym fragmencie etiudowy, którym ponownie przytacza, decyduje się powrócić do owej pięknej melodii z segmentu środkowego i pojawia się nam ona w dynamice pianissimo na samo zakończenie utworu. A od jakiegoś czasu można spotkać taki pogląd, że fantazja impromptu jest swojego rodzaju odpowiedzią Chopina na sonatę księżycową Beethovena, którą Chopin bardzo często grał swoim uczniom i uczennicom. Tak, to prawda, Chopin bardzo lubił sonatę księżycową, wiemy to z wielu źródeł i na pierwszy rzut oka w ogóle żadnych podobieństw nie mamy, bo sonata Beethovena jest w sumie złożona z trzech części, z których pierwszą jest nokturn, można by powiedzieć, który Rellstab, krytyk muzyczny wiedeński, określił nazwą właśnie nokturnu oświetlonego światłem księżyca, stąd pojawił się ten tytuł, sonata księżycowa.
Następnie mamy scherzo w Des-dur. Na zakończenie taki dramatyczny finał, bardzo ruchliwy w tonacji cis-moll. Czy panu to coś przypomina? No oczywiście. Konstelacja etiudy w cis-moll i nocturno des-dur i etiudy w cis-moll, czyli formy fantazji impromptu Chopina. Dokładnie. Mamy tutaj ten sam schemat tonacji, co w fantazji impromptu Chopina. Co prawda nie mamy zbieżności wprost melodycznych, ale mamy tą samą energię, co u Chopina. Rzeczywiście. Co jeszcze bardziej ciekawe, to przed kodą u Beethovena mamy taki takt. Który jest prawie dosłownie obecny u Chopina. I to już jest taka bardzo wyraźna zbieżność melodyczna. To naprawdę frapujące i chyba definitywnie oddala kwestię zależności Chopina od Moschelesa. Też tak sądzę. Tak naprawdę wydaje mi się, że ta zależność między tymi utworami Przypadkowa. jest całkowicie przypadkowa. Natomiast coś, co może nie być dziełem przypadku, to fakt, że Julian Fontana nadał właśnie temu utworowi tytuł Fantazja Impromptu, bo musimy pamiętać o tym, że sonata księżycowa Beethovena w oryginale nazywa się sonata quasi una fantasia, czyli prawie jak fantazja. I być może Fontana, świadomy tego, że Chopin znajdował się pod wpływem tej sonaty, tudzież, że były tam jakieś związki, postanowił umieścić tytuł Fantazja przy nadawaniu go temu utworowi. Chopin nie zamierzał wydać fantazji impromptu. Zrobił to 6 lat po jego przedwczesnej śmierci jego przyjaciel Julian Fontana. Fontana był zbyt zapobiegliwy, by spełnić życzenie Fryderyka i wyrzucić manuskrypt do ognia. I gdyby nie ta przyjacielska zdrada, świat nigdy nie dowiedziałby się o odpowiedzi Chopina na najsłynniejszą z beethovenowskich sonat fantazji.